Cześć, cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wielkie polowanie na mleczuka, ostatniego w tym sezonie. Taki przełom kwietnia i maja to jest najfajniejszy i w sumie jedyny moment na to, żeby zerwać kwiaty mleczu, a dokładnie mniszka lekarskiego, potocznie zwanego mleczem, i zrobić z tego syrop. Ja będę robiła go po raz pierwszy. Po raz pierwszy zawsze korzystałam z dobrodziejstwa mojej teściowej, która ten syrop z mlecza mi dostarczała, no ale jak już mieszkamy w takim miejscu, gdzie mamy pewny ten zasób takiego, wiecie, zdrowego mleczyka, niepryskanego, z dala od pól uprawnych, z dala od jakichś zanieczyszczeń, wiecie, od samochodów, to dobrze byłoby, wiecie, samemu się wziąć do roboty. U mnie w domu nie było takiej tradycji, u nas czarny bez bardziej, ale mleczyk dziewczyny lubią, wiecie, jak to syropy, no zawartość cukru w cukrze jest dosyć porządna. Generalnie, co ważne, to ten syrop z mlecza robi się z tego mniszka lekarskiego, nie mylić z mleczem polnym. Ja zawsze miałam z tym problem, które obydwa kwiatki mają żółte płatki, więc w sumie nie odróżniałam, no ale trzeba było się troszeczkę dokształcić. Zawsze mi się wydawało, że to, co tak pospolicie rośnie na polach, to jest właśnie nie to, co trzeba, a wcale tak nie jest, bo taki właśnie znany przez wszystkich mleczyk, czyli to jest rzeczywiście ta roślina, ten mniszek lekarski. On jest bardzo łatwo do odróżnienia od tego drugiego, ponieważ te łodyżki wychodzą bezpośrednio z rośliny i zakończone są kwiatostanem. Natomiast przy mleczu polnym jest jedna łodyżka, od której odchodzą pojedyncze łodyżki, na końcu którego są kwiatuszki. Więc to jest to, czego szukamy. Co jeszcze jest charakterystycznego? Każdy, kto plótł kiedykolwiek wianki z tego, to wie, że to strasznie się klei. Ma w środku takie mleczko i pustą łodyżkę. Później ręce wyglądają wesoło, ale to jest właśnie to. Na razie zbieramy wszystkie nasze kwiatuszki, same główki, do miseczki. Później odstawimy to na trochę, żeby uciekły nam wszystkie żyjątka, robaczki i tak dalej, bo to, ile tego jest w środku, to jest aż niesamowite. I będziemy się zabierać do robienia fajnego, słodkiego syropiku. Taka uwaga, zbieramy główki, tutaj jest takie coś zielona ta korona, z której wychodzą ten kwiatuszki. Czytałam, że dobrze jest to obciąć, bo cała gorycz jest właśnie w tym, więc można obcinać, nie trzeba wszystkiego, ale dobrze jest usunąć większość tego zielonego, żeby syrop nie był gorzki. Okej, minęła już chwila. Mam nadzieję, że większość naszych nieproszonych lokatorów wyprowadziła się z kwiatuszków. Wiecie doskonale, że w tych mleczykach to zawsze takie małe czarne chodzą. Miały trochę czasu, więc liczę, że ten, wiecie, procent białka w naszym syropie będzie naprawdę niski. W tym przypadku bardziej adekwatne byłoby powiedzenie zawartość chityny w tym syropie, no ale rozumiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że się nie obrazicie za ten skrót myślowy. Teraz będę obierała, przynajmniej tak wiecie, mniej więcej z tych zielonych części te kwiatki, żeby tej goryczki było jednak jak najmniej, ze względu na to, że przede wszystkim dzieci będą to piły. A w ogóle po co robimy ten syrop z mniszka lekarskiego, czyli tak zwanego mleczyka? Bardzo proste. Jest to roślina, która zawiera mnóstwo wartościowych składników. Jest przeciwwirusowa, przeciwbakteryjna, co w ogóle
no wiecie, zazwyczaj jak coś jest na wirusy, to niekoniecznie jest na bakterie, a ta roślina łączy to w sobie. Pomaga procesy gojenia się ran, oczyszcza organizm, no, ma w sobie mnóstwo dobroci. Jeżeli macie ból gardła albo źle się czujecie, to taki syrop z mniszka lekarskiego jest naprawdę fajny. Dobra, a teraz nie przedłużając, ogarniamy to sobie, bo dzisiaj musimy to sobie zagotować, ugotować, odstawić do jutra, żeby ten napar był jak najbardziej esencjonalny, a jutro będziemy kontynuować naszą pracę. Dobra, czyścimy, bo ja się zagadam was, a nic z tego zrobionego nie będzie. Jest tego trochę, więc trochę to potrwa. Ja w ogóle jak pierwszy raz wypiłam ten syrop z mniszka, Norbert go kiedyś przywiózł od mamy, to byłam zaskoczona, że w ogóle to jest takie strasznie dobre i straszne, strasznie smaczne. U nas dziewczyny lubią syrop z cebuli, też zawsze jak są jakieś problemy zdrowotne, to jeden z pierwszych ratunków to jest syrop z cebuli, ale dobrze mieć na podorędziu też właśnie mniszka. To jest w ogóle też ciekawe, że roślina, która no tak naprawdę jest tak bardzo pospolita w Polsce, jest tak bardzo wartościowa i tak rzadko się tak naprawdę to stosuje. Ja wiem, że to wszystko wymaga jakiejś tam pracy, żeby sobie coś zrobić, ale to myślę, że sama przyjemność wziąć z dzieciakami, pozbierać trochę kwiatów, a później zrobić z tego taki dobry słodki syrop. W ogóle liście mniszka lekarskiego również są jadalne i można sobie to dodawać do różnego rodzaju sałatek. To jest bardziej taki, wiecie, coś a la rucola albo cykoria, takie bardziej ostre smaki. No ale też ma te wszystkie właściwości prozdrowotne, także jak najbardziej. Mam nadzieję, że ten syrop mi wyjdzie, to jest moja, wiecie, pierwsze podejście, ale chyba, czy jest tutaj coś, co można zmaścić? Nie wiem, okaże się. A, właśnie, bo tak naprawdę tego zielonego nie trzeba obrywać. Jakby ktoś nie chciał, to nie musi. Zapewne jakbym to obierała, jak on jeszcze był taki ładny, nieprzywiętny, to byłoby łatwiej, ale no, ja miałam innej pracy, no i chciałam dać czas wszystkim mrówkom i robaczkom na dezercję. Jest jak jest, ale chyba nic nie powinno to zaszkodzić, jeżeli chodzi o sam syrop. Mam taką nadzieję. Dla porównania następnym razem zrobię to od razu i wszystko wiedzieć. Jak ktoś nie lubi pracować w rękawiczkach jak ja, to musi się liczyć z konsekwencjami. Tak właśnie jest w przypadku obierania mniszka. Będę miała się czym bawić, żeby się tego pozbyć. Mamy tu około litr już obranych kwiatuszków. Nie spotkałam żadnego robaczka, kiedy to obierałam, także dodatku chityny raczej nie powinno być. Wlewamy tutaj litr wody, około litra tutaj mamy i będziemy gotować to przez 20 minut. Potem, jak już ostygnie, włożymy do lodówki aż do jutra. No, niezłomnie. Po 24 godzinach w lodówce zagotowujemy całość jeszcze raz. Po zagotowaniu wyłączamy, cyk, i pozostawiamy do stygnięcia, a potem będziemy mogli całość odcedzić. Mamy już odciśnięty nasz mniszek lekarski. Pozostało nam, no, praktycznie klarowny napar, wywar, nie wiem, odwar. Nigdy nie wiem, jaka jest różnica. Teraz dodajemy kilo cukru i sok z 2 cytryn i gotujemy, mieszając aż do uzyskania fajnej, miodkowej konsystencji.
Gdy już wszystko nam fajnie zgęstnieje, możemy przelać syrop do buteleczek, tudzież słoików. Dzięki dużej zawartości cukru nie musimy tego pasteryzować, należy tylko pamiętać, że jak już otworzymy taki pojemnik, musimy to przechowywać w lodówce. Na tym etapie warto też przypomnieć, dlaczego warto jest zrobić syrop z mlecza. Taki syrop działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, pomaga w łagodzeniu objawów infekcji górnych dróg oddechowych, działa przeciwbakteryjnie, moczopędnie, pozwala pozbyć się tych wszystkich toksyn z organizmu, ma właściwości oczyszczające, wspomagające trawienie, odporność, łagodzące kaszel, no mogłabym tutaj wymieniać i wymieniać. Generalnie no, dobra rzecz. Ok, mamy nasz syrop gotowy. Nie ukrywam, że trochę za późno się za to zabrałam i bardzo długo siedziałam, zanim on nabrał takiej odpowiedniej gęstości. Jestem trochę niewyspana, ale wybaczcie. Ten jest już otworzony i siedzi u nas w lodóweczce. I widzicie, jaką nabrał fajnej gęstości. Takie coś właśnie jest pożądane. Natomiast tu mam nasz zapas zimowy. Widzicie, on jest dużo rzadszy, no bo nie siedzi w lodówce, więc siłą rzeczy jest troszeczkę rzadszy. On pójdzie do piwnicy i będziemy go wykorzystywać w sezonie kaszlowo, wiecie jakim, no takim ulubionym dla każdego rodzica. A tymczasem żegnam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli Wam się film podobał, uznacie, że był wartościowy i przydatny, zachęcam Was do polubienia. Jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, to również do naciśnięcia przycisku subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. Pa! Jeśli Ci się podobało, zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów.